Polskie porty przyjmują każdego dnia setki statków. Nabrzeże portowe to dopiero początek ich drogi. Pokonują tysiące kilometrów, by dotrzeć z jednego miejsca w drugie, dostarczyć załadunki lub dokonać połowów. Nad tym, aby wszystko dobrze funkcjonowało, czuwa administracja morska. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się głównie sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową i rybołówstwem. Każdy z tych obszarów wymaga gromadzenia i przechowywania ogromnych ilości danych. Są one związane głównie z informacjami o linii brzegu, drogach morskich, osiach pomorskich kabli i rurociągów czy granicach portów. Jeszcze do niedawna wszystkie dokumenty związane z tymi działaniami były gromadzone przez urzędy analogowo w formie papierowej, a to znacznie utrudniało ich przechowywanie i wykorzystanie. Tak powstał projekt SIPAM, czyli System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej. Jego głównym założeniem było połączenie zbiorów danych w jedną ogromną bazę, którą można na bieżąco aktualizować. Stanęliśmy więc przed wyzwaniem przeniesienia do postaci cyfrowej posiadanych dokumentów, uporządkowania ich i stworzenia repozytorium, do którego będą miały dostęp wszystkie jednostki administracji morskiej. W rezultacie projekt objął 34 zbiory danych związane z zarządzaniem obszarami morskimi oraz wybrzeżem, w tym m.in. 5000 map i dokumentów. Wszystkie wdrożenia były realizowane w 4 lokalizacjach jednocześnie. Na etapie przygotowań specjaliści z ministerstwa i urzędów morskich przeprowadzili analizy, które miały na celu określić wymagania dla nowej infrastruktury IT, która spełnia wymagania projektu SIPAM. Zadecydowaliśmy, że powstanie ona w miejscu istniejących serwerowni urzędów morskich, co wiązało się z koniecznością przebudowy tych pomieszczeń. Zastosowane rozwiązanie powinno także zapewnić integrację sprzętową dla oddalonych od siebie jednostek. Dodatkowym wyzwaniem była dla nas presja czasu. Projekt dostał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polska Cyfrowa. Wdrożenie wiązało się też z koniecznością utrzymania efektów projektu w ciągu 5 lat od jego zakończenia. Dodatkowo wymagania postępowania przetargowego obejmowały dostarczenie rozległej technologicznie platformy. Najlepsza okazała się oferta Intratel, zapewniająca urządzenia i rozwiązania Dell Technologies. Elementy infrastruktury instalowaliśmy w tym samym czasie w 4 lokalizacji. 2 w Gdyni, a także w Słupsku i Szczecinie. Jednocześnie prowadzone były prace nad rozbudową serwerowni, co postawiło przed nami potrzebę zarządzania pracami budowlanymi, rozbudową instalacji elektrycznych oraz systemów przeciwpożarowych. Podejmując się wdrożenia w 4 miejscach, wiedzieliśmy, że musimy się też zmierzyć z wyzwaniem terminowego dostarczenia całego sprzętu i oprogramowania, m.in. serwerów, pamięci masowych, oprogramowania do wirtualizacji, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i w końcu stacji roboczych. Do tego dochodziły prace związane z instalacją, konfiguracją i testowaniem przy zapewnieniu 5-letniej gwarancji. Mając na uwadze wymienione wyzwania, zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązań Dell Technologies. A dzięki wykorzystaniu wirtualizacji i VMware byliśmy w stanie dostarczyć skalowalne, uniwersalne rozwiązanie pozwalające na współdzielenie zasobów pomiędzy lokalizacjami. We wszystkich 4 lokalizacjach zaimplementowane zostały rozwiązania oparte na tej samej infrastrukturze, ale dostosowane do potrzeb oraz wielkości każdego z urzędów. Były to nie tylko rozwiązania związane z wirtualizacją, macierze czy serwery, ale również stacje robocze oraz laptopy dla pracowników. Zajęliśmy się również implementacją oraz dostosowaniem sprzętu do każdego z urzędów. Wirtualizacja pozwoliła także na optymalizację efektywności wykorzystania zasobów, a ma to duże znaczenie w sektorze administracji. Wybierając rozwiązania Dell Technologies, mieliśmy pewność, że dostarczymy działającą platformę w wymaganym czasie oraz założonym budżecie. Wszystkie sprzęty udało się dostarczyć w krótkim czasie dzięki fabryce Dell w Łodzi. Wszystkie prace związane z instalacją, konfiguracją i testami w poszczególnych serwerowniach urzędów morskich ograniczały się do 3 dni. Projekt SIPAM w tym zakresie został zrealizowany bez opóźnień w 4. kwartale 2018 roku. W efekcie, dzięki zastosowaniu wirtualizacji, zwiększyła się elastyczność działających systemów, które przy okazji działają bezawaryjnie. Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie prace przebiegły szybko i sprawnie. Wdrożenie projektu SIPAM nie tylko usprawniło pracę ministerstwa, wpisuje się też w realizację unijnej dyrektywy INSPIRE, której celem jest ułatwienie korzystania z danych przestrzennych w krajach Unii Europejskiej, m.in. na potrzeby ochrony środowiska, gospodarki i działań regionalnych. Według dyrektywy dane przestrzenne powinny być gromadzone raz i przechowywane w sposób najbardziej efektywny, umożliwiający korzystanie z nich przez różnych użytkowników.
W efekcie na krajowym portalu można wyszukać informacje np. o granicach portów morskich. To kolejny etap budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Największą korzyścią z wdrożenia CIPAM jest spójność, przejrzystość i dostępność informacji. Dzięki technologii z zakresu sprzętu i oprogramowania możliwe było stworzenie usługi publicznej. Realnie przybliża nas ona do bardziej ekologicznego, efektywnego i zrównoważonego korzystania z morskich zasobów.